Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu W ogniu pytań. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Monika, ale zanim dam Ci możliwość przedstawienia się, chciałem zaznaczyć, że o Monice nie wiem praktycznie nic, poza tym, że przyszła do nas z opowieścią, jak z pracownika produkcji stała się przedsiębiorczynią. Zgadza się? Tak. Dobrze, w takim razie opowiedz coś o sobie i jak się w ogóle zrodziła ta twoja przemiana. Nazywam się Monika Grzymska. W Holandii jestem już 13 lat. No i na początku właśnie, jak większość rodaków prawdopodobnie, pracowałam na produkcji. W zimnym i mokrym miejscu robiłam sałatki owocowe. No i lubiłam tą pracę, tak powiem szczerze, to była energiczna z ludźmi i tak dalej. No ale przyszedł taki moment, że chciałam czegoś więcej, szczególnie jak już narodziła się druga córka i praca na produkcji stała się bardzo uciążliwa. Wiadomo, nigdy nie wiesz, o której wyjdziesz, musisz przyjść bardzo wcześnie. Nie zawsze mogłam odebrać moje dziecko ze szkoły, kiedy było chore, czy kiedy na przykład miało dzień wolny. No i zaczęło mnie to bardzo przeszkadzać i zaczęłam właśnie szukać czegoś innego. No i na początku też chciałam awansować w naszej firmie, ale niestety moje aplikacje były odrzucane, co mnie bardzo frustrowało w tym momencie. Byłam zła. A wiesz, jaki był powód? Ja mam swoją ideę jakby. Przede wszystkim mam niewyparzony język. Jestem osobą, która mówi to, co myśli i też no często miałam konflikty, tak, z jednym szczególnie z team liderów, który nie do końca był miłą osobą, jeżeli ktoś pozwolił sobie dać wejść na głowę. No ja byłam tą jedną z osób, która nie dała sobie wejść na głowę i stwierdził, że jestem trudną osobą do pracy, a ja wiedziałam, że to jest jego zdanie i ma absolutnie do tego prawo. Ale właśnie wydaje mi się, że dzięki temu nie zyskałam możliwości aplikacji wyżej, ale też z tego względu, że no, jestem kobietą, nie oszukujmy się, mam dzieci, więc to mnie ogranicza już z tego względu, że pewnie więcej chorobowego i tak dalej, i tak dalej. Wtedy mnie to bardzo denerwowało, dzisiaj jestem im za to bardzo wdzięczna. A czy uważasz, że narodowość też tu mogła odegrać jakąś rolę? Nie. Bo to też myślę, chyba widzę, że zależy od firmy. Myślę, że nie, ponieważ no, po holendersku też mówię tak naprawdę w 5 językach, więc byłabym dobrym pracownikiem. Na pewno mogliby na tym skorzystać. I no, bardziej wydaje mi się, że właśnie to, że jestem kobietą, matką i mam niewyparzony język. A oni bardziej, wydaje mi się, szukali osoby, którą mogą sterować i która robi to, co oni mówią. Okej, jasne. No i przyszedł pomysł tak naprawdę właśnie, żeby szukać czegoś innego, no ale tak naprawdę dom, tak, hipoteka do spłaty, 2 dzieci, więc żeby w ogóle rozpocząć cokolwiek, ja nie miałam żadnego doświadczenia, nie miałam żadnych finansów, żeby cokolwiek zainwestować. Potrzebowałaś jakiejś kontynuacji, a nie po prostu rzucenia pracy i dopiero wtedy Znaczy ja szukania. tak naprawdę nie wiedziałam, czego chcę, tak? Po prostu moja frustracja rosła i zaczęłam się rozglądać i faktycznie na początku koleżanka z internetu, w sumie znajoma, pokazała mi możliwości współpracy z firmą internetową, które ja odrzuciłam, przyznam się szczerze, bo myślałam, że to są różne takie dziwne te firmy internetowe, prace online, z którymi ja już też miałam wcześniej do czynienia i byłam liderką w Avonie, tak, taki sławny, wiecie, dla dziewczyn to jest zawsze coś takiego, gdzie nam się wydaje, że możemy się wybić. No niestety mi to nie przyniosło żadnych finansowych korzyści, ani rozwojowych tak naprawdę. No i myślałam, że to jest wszystko to samo i poza tym nie znałam firmy, bałam się. No tak jak każdy z nas. No ja nie byłam wtedy przedsiębiorcą, ja po prostu byłam szarym człowiekiem. Pochodzę też z normalnej rodziny, więc żadnego przykładu jakby z rodziny przedsiębiorców. Ale ponieważ moja sytuacja się w pracy nie zmieniała, frustracja narastała, więc postanowiłam dać sobie szansę. Zaryzykować. No powiedzmy, że tak powiem, odstawić strach na bok, bo tam nawet nie było żadnego ryzyka. No i spróbowałam, tak? I
po 1,5 roku dodatkowej współpracy, bo jeszcze pracowałam właśnie na tej czyli na razie produkcji. potraktowałaś to jako źródło ekstra dochodu. Tak. I bardziej zależało mi na rozwoju tak naprawdę, bo wiedziałam, że żeby coś właśnie swojego stworzyć, trzeba więcej wiedzieć, właśnie próbować i próbowałam różnych rzeczy i tutaj właśnie po 1,5 roku dodatkowej współpracy mogłam sobie pozwolić już na rezygnację z etatu, bo taki był mój cel. Ja nie musiałam tego w ogóle robić. Nadal współpracuję z osobami, które pracują na etatach, mają swoje firmy, swoje przedsiębiorstwa, tylko z nami po prostu budują kolejne źródło zarabiania. No i przede wszystkim rozwinęłam się na poziomie właśnie mentalnym, tak? Zupełnie inaczej patrzę na świat. Cały czas codziennie się uczę, poznaję fantastycznych ludzi. Dobrze. To powiedz, czym dokładnie się zajmujesz? Ja mam swoją firmę już od 5 lat, tak oficjalnie. No i ona ma 2 filary tak naprawdę. No właśnie rozpoczęłam z marketingiem referencyjnym i współpracuję z firmą internetową oraz jestem tłumaczem. Pomagam naszym rodakom w tłumaczeniach, na różnych spotkaniach, urzędach, telefonicznie, tłumaczenia ust. Holenderski i polski. Tak, W zasadzie niderlandzki i polski. Tak. No, angielski też znam, aczkolwiek już jakby holenderski przejął jego miejsce. Mówię jeszcze po włosku, ale jakby tutaj tłumaczeń Nie oferujesz. nie oferuję. Nie. Dobrze. A powiedz, co było takim największym dla ciebie wyzwaniem, z którym się spotkałaś przy zmianie właśnie pracy na etacie i uruchomieniem firmy? Hejt, tak? Hejt. Tak. Ale wśród bliskich, znajomych? Czy w ogóle osób trzecich? I to. Tak naprawdę i od znajomych, bliskich, ale również potem właśnie w internecie jest tego bardzo dużo. A ponieważ marketing referencyjny, którym się zajmuję, też między innymi wykorzystuję do tego social media, no to hejt był spory. No tak, w social mediach to tak, to jest codzienność. A czym myślisz, że był spowodowany ten hejt? Bardziej mi chodzi teraz o twoją rodzinę, twoich znajomych. Zazdrością, czy... Częściowo nie wiedzą. Bardziej o to chyba chodzi. Przynajmniej mój brat bardzo mnie zaskoczył, pamiętam. Bardzo, bardzo mnie zhejtował, a jest to mi bliska osoba, więc stwierdził, że no, wydaje mi się, że z niewiedzy i z tego, że chciał mnie chronić może, żebym się właśnie w coś nie wpakowała. Tak, bo wiadomo, właśnie marketing referencyjny, którym się zajmuję, ma różne opinie, tak? No i najczęściej słuchamy tych negatywnych, tak? Bo komuś coś nie wyszło. No i jeżeli ktoś idzie za głosem tych osób, którym nie wyszło, no to faktycznie widzi to w czarnych barwach, tak? A jeżeli pójdziemy za osobami, którym wyszło, no to naprawdę można bardzo dużo osiągnąć. Ale przede wszystkim no jest różne, tak? W internecie ogólnie na świecie jest mnóstwo firm i mnóstwo oszustów. Więc ja się wcale nie dziwię, że tak jest i też w tym momencie nie dziwię się mojemu bratu, że tak zareagował, a nie inaczej, że chciał, przypuszczam, że chciał mnie chronić. No ale to właśnie z niewiedzy, tylko że ja wtedy nie wiedziałam, jak sobie z tym radzić i o mały włos po prostu bym zrezygnowała ze swoich marzeń. Ale no chyba wyssałam z mlekiem matki tą taką zawziętość, że po prostu muszę się sama przekonać i jeżeli polegnę, no to trudno. Pozbieram się, otrzepię i pójdę dalej i mam nadzieję, że brat będzie mnie wspierał i reszta mojej rodziny. No ale okazało się, że... Drogi widzu, słuchaczu, jeżeli chcesz pomóc w rozwoju tego podcastu i tworzeniu jeszcze lepszych treści, możesz wesprzeć ten kanał, stawiając mi wirtualną kawę. Link do strony znajduje się poniżej w opisie tego podcastu. Każda kawa przynosi ogromną radość i motywację i przy okazji pozwala tworzyć coraz lepsze treści. Nie zapomnij również o 2 ważnych krokach: kliknięciu subskrypcji oraz zostawieniu komentarza. Dzięki nim algorytm YouTube pozwoli dotrzeć do nowych odbiorców. Jeżeli ta rozmowa wam coś otworzy, coś pięknego wam pokaże, zainspiruje, to po prostu podeślijcie ją dalej, bo to pomaga promować fajne, wartościowe materiały na tym kanale. A tymczasem wracamy już do materiału. Dobrze, powiedz może naszym widzom, słuchaczom, bo może nie wszyscy wiedzą, co to jest marketing referencyjny, na czym to w ogóle polega i
No właśnie, czy są takie firmy, te takie, powiedzmy, z tego czarnego kręgu, te takie, wiesz, o których właśnie źle się mówi, jakie mogłabyś jako przykład dać? Bo na pewno każdy z nas się z marketingiem referencyjnym spotkał kiedyś w swoim Być życiu. może bardziej jest znany MLM, czyli Multi-Level Marketing. To jest coś innego niż to, czym ja się zajmuję. Ja właśnie mam MR, tak, czyli marketing referencyjny. No takich z czarnych rynków firm to ja tak naprawdę nie znam, tylko ogólnie jakby te firmy MLM czy online'owe mają to do siebie, że tam nie wystarczy, że po prostu się zapiszesz i pieniądze spadają z nieba. Tam trzeba dać coś od siebie, ale większości osób jest to przedstawiane jako super sprawa, nic nie będziesz musiał robić, wiesz, wszystko się zrobi za ciebie, albo ja za ciebie zrobię, no i dołączają, nagle się okazuje, że faktycznie trzeba od ciebie coś dać i tego sukcesu nie ma, więc rezygnują i potem tą frustrację gdzieś właśnie na forach swoich wylewają. Dokładnie. Ale no to też każda firma od siebie się różni, czy produktem, czy sposobem działania, tak? Niektóre mają jakieś tam usługi, niektóre mają produkty i to jest wszystko różne, więc ja uważam... Ogólny zarys, powiedzmy, tego marketingu referencyjnego, na czym to polega? To, czym ja się zajmuję, to jest tak naprawdę rekrutacja klientów oraz partnerów biznesowych. I my właśnie różnimy się tym od MLM, że my nie sprzedajemy detalicznie tych produktów, tak? Zajmujemy się faktycznie tylko marketingiem i reklamą. I tak to wygląda. Po jakim czasie porzuciłeś pracę na etacie, już wykonując tą swoją ekstra dochodową pracę i tak już full time zostałaś przedsiębiorczynią? Po jakim czasie? Po 1,5 roku. Po 1,5 roku. Okej. I wtedy w sumie spontanicznie utworzył się drugi filar mojej firmy, czyli tłumaczenia. Ponieważ bardzo dużo osób gdzieś tam już znało mnie z firmy, tak, gdzie pracowaliśmy wcześniej, już wcześniej darmowo jakby pomagałam gdzieś tam zadzwonić, coś gdzieś pomóc, gdzieś iść z osobami. No a jak już zrezygnowałam z etatów, no to tych pytań było coraz więcej. A że miałam więcej czasu, bo nie ukrywam, że marketing referencyjny nie wymaga ode mnie 8 godzin pracy, tak jak na etacie, czy nawet 10. Więc spontanicznie zaczęło się po prostu to, że chodziłam właśnie z osobami i pomagałam im w tłumaczeniach. Jakie największe sukcesy osiągnęłaś od czasu założenia swojej działalności? Albo może co było jednym z takich największych twoich sukcesów? No największym na pewno sukcesem było w ogóle stać się tym przedsiębiorcą i zrezygnować z etatu. To było no mimo wszystko niełatwe, bo ja pochodzę gdzieś tam z myślenia, że praca etatowa jest stabilna, daje mi bezpieczeństwo i trudno było jakby z tego zrezygnować i wziąć odpowiedzialność na swoje barki, że teraz cokolwiek zrobię, ile zarobię i czy zarobię, wszystko zależy ode mnie. Więc to był największy mój sukces. Moniko, a w jaki sposób zdobywasz klientów i partnerów biznesowych do swojej firmy? No do tego wykorzystuję social media, ale również offline. Bardzo lubię spotkania twarzą w twarz. Uważam, że w tych czasach, jak właśnie ta praca online jest taka, no można powiedzieć, no przerażająca, no ciężko jest zaufać, tak? No ja się absolutnie temu nie dziwię, bo sama dostaję różne linki i telefony niby z banków i tak dalej i po prostu strach cokolwiek otworzyć. Dlatego bardziej też chyba lubię offline'owe spotkania, takie, które też zresztą organizuję zawsze raz w miesiącu dla osób, które właśnie być może są zainteresowane, tak, czysto informacyjnie, żeby wiedziały, z czym to się je od źródła. Często są osoby, które mówią, kurczę, no może bym zaczął, ale nie, bo Antka Konia, szwagra, brat powiedział, że jego tam oszukali albo nic nie zarobił, to ja nie będę się w to bawić. No i to jest takie przykre moim zdaniem, bo rezygnujemy ze swoich marzeń na podstawie opinii kogoś innego, a to, że komuś nie wyszło, to są jego ograniczenia, a nie twoje. To nie znaczy, że tobie nie wyjdzie.
I ja uważam, że po prostu warto u źródła zapytać, o co w tym chodzi i być może faktycznie to nie będzie nic interesującego dla ciebie, tak? No bo tak jak mówię, no, na rynku jest tego mnóstwo. Ja uważam, że konkurencja jest piękna, jest potrzebna. Lubię poznawać osoby z innych firm i każdy znajdzie właśnie coś dla siebie. Uważam, że bardziej niż konkurować powinniśmy się wspierać, pomagać sobie i każdy właśnie, kto jest ciekawy, żeby po prostu zapytał u źródła, co to jest, jak to wygląda i faktycznie te spotkania offline'owe bardzo je lubię, aczkolwiek było to też wyjście z mojej strefy komfortu ogromne. Dużo właśnie stresu, ale lubię to, bo właśnie poznaję fantastycznych ludzi. Nawet jeżeli ktoś nie współpracuje ze mną, to z tego może się urodzić coś innego, tak? Mam znajomości tak naprawdę w całej Europie, ponieważ moja firma współpracuje w 11 krajach tutaj w Europie i ten biznes jest międzynarodowy tak naprawdę dzięki social media. Ale właśnie ja lubię offline z tego względu, że można się poznać. Wiadomo, że jak ktoś patrzy sobie w oczy, to jest większe zaufanie, może zadać pytania, poznać innych ludzi, którzy się właśnie już tym zajmują i co oni o tym sądzą, jakie sukcesy osiągnęli. No ale właśnie też wykorzystuję social media, żeby z każdego tak naprawdę zakątka świata zdobywać klientów i partnerów biznesowych. No i przede wszystkim ja nikogo nie przekonuję. Ja szukam przekonanych. Jeżeli usłyszałeś ode mnie pełną ofertę, ode mnie, bo to też każda firma się też różni liderem, który go prowadzi, bo my tutaj, firma jest firmą, ale każdy z nas prowadzi swój zespół na swój sposób tak naprawdę. I to też jest mega ważne. Czy to nie ma jakiegoś gotowego szablonu, masz dowolnie... Teoretycznie jest, ale każdy z nas też jest inny, tak? Więc tutaj też to jest piękne, że każdy znajdzie lidera dla siebie i to jest bardzo ważne, żeby był feeling między tymi osobami, żebyś ty poznał ekipę, tak? Czuł się w tym dobrze, czuł się swobodnie, wiedział, jakie są dla ciebie możliwości, co ty możesz tutaj osiągnąć i czuł się swobodny, żeby właśnie o tym powiedzieć. Powiedziałeś, że założyłaś firmę 5 lat temu. W 2020 do 2020 roku, 2022 roku trwał taki dziwny okres na świecie. Nie będę mówił głośno, wiadomo o co chodzi, bo podobno algorytm tego nie lubi. I jak to wpłynęło na twoją firmę? No bo wiadomo, wtedy spotkania offline'owe były utrudnione. Bardziej całe życie przeniosło się do strefy online. No właśnie, jak to wyglądało? No dla nas to była trampolina, więc super. Rozwój i w jednym filarze mojej firmy, jak i w drugim tak naprawdę, wbrew pozorom, no bo ja głównie pracuję online, bynajmniej stamtąd zdobywam klientów, nawet jeżeli potem to przenoszę na offline. To głównie jednak ten internet pozwala mi tych klientów i partnerów biznesowych zdobyć. No i właśnie praca z domu była taka modna w tym czasie. I klienci przekonali się do tego, że kupowanie online jest korzystne, jest tańsze, albo w ogóle nie można było wychodzić gdzieś tam z domu, więc te zakupy stały się naturalne. Więc dla nas to była ogromna trampolina, więcej osób właśnie się tym zainteresowało, ale to było też takie up and down, bo to był okres właśnie, gdzie wszyscy online, ale większość osób się wykruszyło, ale to też jest zupełnie naturalne zjawisko, tak jak w każdej innej branży, tak? A w drugim filarze z kolei jako tłumacz zostałam zmuszona właśnie bardziej pracować telefonicznie, gdzie jako tłumacz właśnie robiłam to zawsze offline. Osobiście na spotkaniach z klientami, gdzie dla mnie holenderski był łatwiejszy, tak? Jeżeli widzisz osobę, widzisz lekarza, jakie ma ruchy, co wykonuje. Z kolei rozmowa telefoniczna zawsze powodowała jakiś stres. Wydaje mi się, że to każdy tak ma, że przez telefon jest po prostu trudniej. I ja nagle zostałam postawiona w takiej sytuacji, że nie mogłam iść z klientem na to spotkanie. Tylko była opcja telefoniczna, co spowodowało, że rozwinęła się kolejna umiejętność u mnie, czyli właśnie te tłumaczenia telefoniczne, które na początku były okupione ogromnym stresem dla mnie, ale później okazało się dużo wygodniejsze, tak? A te tłumaczenia, powiedzmy,
Bo to nie było tłumaczenie jakichś dokumentów. To było tłumaczenie, powiedzmy, ta osoba, nie wiem, jest w szpitalu, nie zna języka i potrzebuje wtedy tłumaczenia. To było na takiej zasadzie, tak? Tak, tak. Okej. A powiedz mi o twojej grupie jakby docelowej klientów, partnerów biznesowych. Czy twoja oferta jest skierowana tylko do Polaków, czy w zasadzie do multijęzycznych odbiorców? To znaczy głównie faktycznie jestem skupiona jakby na razie na Polakach, aczkolwiek chcę wejść na rynek holenderski, ale to jest kolejne wyjście jakby z mojej strefy komfortu, bo jestem przyzwyczajona na co dzień, promuję moją firmę w języku polskim i jakby nie patrzeć, inny język, czy holenderski, czy włoski. Prawie, że to jest wszystko zaczęcie od początku, przygotowanie wszystkich materiałów online w innym języku. My mamy już to gotowe wszystko, bo faktycznie nasza firma jest przygotowana, tak, na różne języki, no ale jakby moja, tak, prezentacja i pewność siebie, aczkolwiek już rozpoczęłam to, tylko jeszcze trzeba konsekwentnie i wytrwale to kontynuować, a jednak jeszcze mój mózg wybiera tą łatwiejszą ścieżkę, czyli właśnie naszych rodaków. Myślisz, że łatwiej będzie ci korzystać z dotychczasowego profilu facebookowego, czy stworzenie osobnego tylko w języku holenderskim? Ja już mam ową grupę jakby, no ale faktycznie ją zaniedbuję. Nie jest pielęgnowana tak jakby powinna, no a jeżeli coś nie jest pielęgnowane, to nie rośnie. Więc czekam na ten moment, co nie jest akurat dobre, tak, w rozwoju. Nigdy nie ma tego idealnego momentu, ale wiem, że przyjdzie ten moment, gdzie po prostu ruszę. Być może czekam na jakiegoś wspólnika biznesowego, który też będzie dysponował dobrze językiem holenderskim, który mnie wesprze w tym i po prostu ruszymy w tą ścieżkę. Okej. Załóżmy, że zaciekawiłaś mnie tym, co mówisz i chciałbym dołączyć. Jakie cechy są wskazane, mile widziane, a powiedzmy, jakie cechy charakteru bądź, no nie wiem, jakie są ograniczenia? Ograniczeń nie ma żadnych. Czyli powiedzmy tutaj nie ma znaczenia wiek, płeć, miejsce zamieszkania. Nic. A dobrze. Umiejętność największa, która jest do tego niezbędna, to chęć. Trzeba chcieć, nawet jeżeli się czegoś nie umie, bo często spotykam się z obiekcjami, że a ja nie mam tak gadane jak ty, ale ja tego nie umiem, nigdy tego nie robiłam. I tutaj zadaję zawsze pytanie, czy chcesz się tego nauczyć? I najważniejsze jest w ogóle zaakceptować to, że w tej branży, i wydaje mi się, że w każdej, jak ktoś się zajmuje rozwojem osobistym, że nieustanna jest tutaj nauka. Cały czas nowych umiejętności. Posiadanie. Każdy etap, każdy nowy awans wymaga od nas nauczenia się nowych umiejętności. Więc chęć nauczenia się czegoś nowego. A jakie są takie najważniejsze umiejętności, które zdobyłaś podczas budowania własnej marki? Na pewno radzenie sobie właśnie z hejtem. Zupełnie patrzę na niego inaczej teraz. Wręcz on jest bardzo przydatny. I jeżeli robisz coś więcej, to hejt się zawsze pojawi. A jeżeli nie ma hejtu, to znaczy, że robisz coś nie tak. Powinien być. Powinno to komuś przeszkadzać, powinno to kogoś uwierać, jeżeli faktycznie idziesz w dobrym kierunku, tak? Jeżeli jest sukces. Jasne, przynajmniej ktoś się interesuje. Tak. No, może to nie jest taka dobra grupa odbiorców, ale faktycznie jeżeli robisz coś więcej, to niektórym ludziom to przeszkadza. Tak jak zapytałeś właśnie wcześniej, czy to jest bardziej zazdrość taka. No wydaje mi się, że no trochę tak, albo ludzie nie mają własnych pasji i po prostu są skupieni na tym, co ty robisz. No i jak na początku, na przykład dając swoje ogłoszenie, pod którym pojawił się ogromny hejt, no to nie wiem, zalewałam się łzami i po prostu myślałam, jak z tego zrezygnować. To dzisiaj jestem im ogromnie za to wdzięczna, ponieważ doceniam to, że za darmo, tak, poświęcają swój czas, żeby mi zwiększyć zasięg tak naprawdę,
i no nie płacą im za to, a swój cenny czas poświęcają, żeby komentować moje posty, co powoduje, że coraz więcej klientów i osób zainteresowanych to widzi. I w ten sposób zawsze też moich hejterów komentuję, co na początku ich jakby podnieca trochę, nie podnieca, tylko na początku podsyca ich właśnie, żeby dalej dać jakiś komentarz, a ja zawsze z wdzięcznością dziękuję, że właśnie poświęcasz swój czas. No i gdzieś to umiera, no bo już potem nie chce im się komentować. Dobrze, opowiedz mi, jak wygląda, no nie wiem, czy to dobrze nazwę rekrutacją, procesem dołączenia do twojego teamu, drużyny, projektu. Drużyny, Watachy. Okej, Watachy, dobrze, niech będzie. No ja poznaję bardzo dużo ludzi, to jest dla mnie bardzo ważne, bo no już jestem na tym etapie, że nie składam propozycji każdemu, albo jeżeli przy rozmowie no nie ma chemii, widzę, że ta osoba jest bardzo... A właśnie, a jak to przeważnie u ciebie wygląda? Czy to jest tak, że ty szukasz, czy oni znajdują ciebie? I tak, i tak. Okay. Właśnie ta Czyli branża... to działa w dwie strony. Ponieważ ja wystawiam ogłoszenia, tak? No i wtedy osoby przychodzą do mnie. Zazwyczaj to są osoby biznesowe. No ale ja też właśnie poszukuję tych osób, tak? Czyli bardzo dużo zależy ode mnie. Dlatego my też dbamy o nasze samopoczucie, o nasze zdrowie, tak? Ponieważ nasze wyniki są zależne od naszego samopoczucia tak naprawdę. I kiedy to ja muszę wyjść do moich klientów, no to muszę się czuć bardzo dobrze. Coś drży. Sąsiedzi pranie robią. Przeszkodziłem ci. Jak ta rekrutacja, tak? Pochodzi? No to... No powiedzmy, że jakiś Józek pisze do ciebie, czy tam odpowiedział na twój, nie wiem, ogłoszenie które zamieściłaś w internecie i jest zainteresowany. To najlepszą formą dla mnie to jest rozmowa, absolutnie. Bo na żywo, czy jednak to online? To znaczy online'owo raczej. Na początku to się zawsze odbywa. Lubię przez kamerkę, tak, żeby tę osobę widzieć, żeby ona też widziała mnie, tak, jasne. Właśnie, żeby to zaufanie było, że nie jestem jakimś botem, czy dziwnym człowiekiem, że jestem realna i żeby się poznać, tak, no ale w drugą stronę tak samo. Ja chcę wiedzieć, z kim miałabym ewentualnie współpracować i dla kogo poświęcać mój czas i moją energię. I nie ukrywam, że były osoby, którym po prostu odmówiłam, pomimo tego, że one chciały, ale ich energia była tak negatywna, że mojemu biznesowi by to przyniosło więcej szkód niż zysków. Więc no, z przykrością musiałam odmówić współpracy. Z przykrością albo i nie. I to jest kolejna umiejętność, której się nauczyłam, czyli nie przyjmować do swojego życia wszystkich, chronić swoją energię i unikać negatywnych osób, które czerpią tylko energię naszą, a nic jakby od siebie też nie dają. I zrozumiałam, że nie ma czegoś takiego jak bezinteresowność. I nie chodzi mi tutaj, że ktoś coś robi za pieniądze, tylko że w życiu ogólnie spotykamy ludzi i moim zdaniem właśnie nie ma nic bezinteresownie. W takim sensie, że my komuś poświęcamy swój czas, energię, czy nawet, nie wiem, przyjaźnie, jeżeli się z kimś czujemy dobrze. I to już jest nasza korzyść, tak? Bo jeżeli z kimś się nie czujemy dobrze i poświęcamy się i nie wiem, czy na przykład właśnie często jest tak z członkami rodziny, bo trzeba, bo to rodzina. I ja uważam, że faktycznie, jeżeli są nawet znajomości zwykłe, one nie są bezinteresowne. No, znamy się i lubimy się i spotykamy się, no bo daje nam to coś pozytywnego. Dalej z tą rekrutacją. No właśnie rozmawiam z taką osobą. Czyli pierwsze jest takie spotkanie online, gdzie zapoznajecie się, ty mówisz powiedzmy, jak ten biznes wygląda od podszewki, na czym to w ogóle polega i co dalej? Zakładając oczywiście, że ta osoba jest nadal zainteresowana, że ty pozytywnie oceniłaś tą osobę, stwierdziłaś, że okej, fajnie, nadaje się, jest pozytywna energia. Dokładnie. Ustalamy plan, tak? Jakby jest ta osoba dołączana do zespołu, ustalamy plan działania, wszystko jest dopasowane pod tą osobę tak naprawdę, czym ona się zajmuje, ile może czasu na to poświęcić, właśnie jakie umiejętności już ma, nad czym musimy popracować. Jest to praca indywidualna dla mnie na początku, bardzo intensywna, ale to też wszystko jest dopasowane do możliwości tej osoby, tak? Bo jeżeli jest to osoba, która
pracuje na etacie i ma dom, dzieci, no to wnioskujemy, tak, ile tego czasu może poświęcić na tą pracę, ile by chciała zarobić, no i ile jest to realne, żeby zarobiła, czy się nauczyła w stosunku do tego, ile czasu może poświęcić. I ustalamy cały plan działania, co jest realne, i ja daję z siebie zawsze 100%, ponieważ moje wyniki, wyniki tej osoby są moimi wynikami. Ale ta osoba zawsze musi dać z siebie 110. I tylko wtedy ma to sens. Jeżeli ta osoba ma więcej wymówek niż chęci, no to nie ma sensu. I w pewnym momencie to gdzieś tam umiera, nie? Ta współpraca. Śmiercią naturalną, dalej się lubimy, ja się na nikogo nie obrażam, bo wiem, że już jakby w mojej branży zrozumiałam, że każdy ma swój okres. To jest fajne, że też ta branża wybacza. Zawsze można do tego wrócić, kiedy Czyli ma się... można jakby sobie zrobić przerwę od tego? Tak. No i ja nawet polecam, tak? Jeżeli ktoś nie jest zaangażowany na 100%, to po prostu lepiej dać spokój, tak? Może zrobić sobie właśnie przerwę i wrócić do tego za jakiś czas. Dokładnie, kiedy jest możliwe, bo tak jak mówiliśmy tutaj, bardzo dużo czasami zależy... po prostu wystarczy dojrzeć do jakiejś decyzji. Prawda, tak. I dużo zależy tutaj od naszego poczucia, tak? Ty musisz widzieć w tym coś fajnego, ty to musisz lubić. Nie ma czegoś takiego jak wciskanie kitów komuś innemu, bo jeżeli ty nie jesteś do tego przekonany, to nie ma możliwości, żeby ta druga osoba widziała coś w tym dobrego. Więc... Ja sam wiem po sobie, że czasami po prostu ziarenko zostało zasiane, ale mija długi okres czasu, zanim podejmę jakąś konkretną decyzję. Mimo że to ziarenko jest gdzieś w mojej głowie i wiem o tym, no to musi czasami minąć, no nie wiem, parę dni, parę tygodni, żeby wyegzekwować, powiedzmy, to. Dokładnie, rewelacyjnie to ująłeś, właśnie takie zasiane ziarenko. Dokładnie. Tylko teraz pytanie, osiągnie sukces ten, kto jest konsekwentny i wytrwały, żeby dojść do tego momentu, aż to zakwitnie. Dokładnie. A no niestety większość jakby dlatego nie każde ziarenko kiełkuje. Tak, to też prawda. No i taka osoba właśnie, jeżeli jest zaangażowana, widza chęci, to działamy i jej wyniki są moimi wynikami. Tak to tutaj fajnie działa, że jeżeli ta osoba osiąga swoje cele rozwojowe i finansowe, to ja też na tym zyskuję. I tak dalej. Jeżeli ona zaprasza kogoś do swojego zespołu i pomaga tej osobie też osiągnąć swoje cele, to ona też na tym zyskuje. Więc to jest piękne, że misja naszej firmy, ogólnie wartości tej firmy bardzo do mnie trafiają. Uważam, że to jest, jeżeli ktokolwiek zastanawia się, szuka... Możesz o tym coś opowiedzieć? Tak, jeżeli właśnie ktoś coś szuka dla siebie, to powinien przede wszystkim skupić się na wartości firmy, do której chce dołączyć. Moim zdaniem to jest najważniejsze. I misją naszej firmy jest pomagamy ludziom, których spotykamy poprzez pomoc w realizacji ich celów. Czyli my tutaj pomagamy osobie, którą spotykamy w różnych dziedzinach jego życia. To może być dziedzina finansowa, to może być dziedzina zdrowotna, to może być dziedzina rozwojowa. I skupić się właśnie na tym, co ta osoba potrzebuje, nie to, co my chcemy jej dać, albo to, co dla nas jest ważne. To jest jedna z kolejnych umiejętności, które się nauczyłam, żeby poznać potrzebę drugiej osoby. Jak mnie boli ząb, to idę do dentysty. Jak mnie ząb nie boli, no to raczej oprócz kontroli półrocznej, no to tam nie chodzę. Więc jeżeli znajdziemy potrzebę tej osoby i damy jej na to rozwiązanie, to wtedy ma to większy oddźwięk, może to mieć sukces, ale nie zawsze, bo to decyzja zawsze należy do tej osoby, co ona z tym zrobi. Dobrze, a powiedz mi, czy w ogóle masz jakąś konkurencję? Czy są firmy, które mogą ci konkurować? Jeżeli jesteś sobą, to nie masz konkurencji. To też prawda. Tak, jest wiele firm konkurencyjnych, co, tak jak już wspominałam, bardzo mnie cieszy, bo każdy znajdzie coś dla siebie. I jest wiele takich firm, aczkolwiek różnimy się pod wieloma względami. Też wielokrotnie dostawałam propozycje współpracy z innych firm, ale po prostu ich wartości, czy sposób działania, czy produkty, które mają, nie trafiały do mnie. Dokładnie. A że jestem bardziej niż przekonana o wspaniałości firmy, z którą współpracuję, też uważam, że przeciąganie jakby ludzi z firmy do firmy jest bardzo niefajne. Jeżeli ktoś lubi to, co robi, tam gdzie jest, to proponowanie mu czegoś innego
jest bez sensu. Ja tego bardzo nie lubię i tego też nie praktykuję. Jasne, to już takie zmuszanie trochę kogoś do zmiany swojego zajęcia. Bo u kogoś zawsze trawa bardziej zielona. No to tak nie jest. Trzeba dać dużo od siebie. Dobrze, a powiedz mi o tej swojej watasze. No, chyba dobrze to odmieniłem. W każdym razie twoja watacha. Ile osób do niej dołącza? Ile jest mniej więcej taki stały poziom? Wiadomo, że te osoby pewnie odchodzą, przychodzą, dokładnie, więc jest jakaś rotacja, ale chodzi mi o to, ile tak mniej więcej jest tak osób na stałe. Teraz na stałe jest 50 w moim zespole, z którymi, no większość to są na przykład tylko klienci, bo z naszą firmą, tak jak mówiłam, właśnie rekrutujemy albo klientów, albo partnerów biznesowych. I większość to są tylko klienci. Oni nie chcą działać biznesowo i na tym zarabiać, po prostu korzystają z produktów. No i część jest to właśnie partnerów biznesowych. Partnerów biznesowych obecnie takich aktywnych mam 6. Okej. A jak wygląda, powiedzmy, twój codzienny grafik? No bo 50 osób, które jakby są pod tobą i ty musisz je jakby koordynować, nadzorować ich działania, to jest sporo. Zwłaszcza, że no tak jak stwierdziłaś, w większości jest to wszystko online robione. Mój grafik ogólnie od rana jak wstaję i... Znaczy bardziej mi chodzi o to, jak ogarniasz, żeby dowodzić 50 osobami, które są pod tobą. Tutaj budujemy przede wszystkim coś takiego jak dochód pasywny. Czyli jest to dochód, który zarabia na nas, kiedy my tak naprawdę nie musimy aktywnie poświęcać swojego czasu. Jasne. I wszyscy klienci, czyli 44 osoby, to jest mój dochód pasywny. I ja tak naprawdę już aktywnie na nich czasu nie poświęcam. Ponieważ ja już raz im faktycznie poświęciłam ten czas, pokazałam ich korzyści, oni są z tego zadowoleni i korzystają dalej. Co oznacza, że ja już nie daję tej samej energii i czasu, żeby im coś tłumaczyć, tylko właśnie współpracuję. Oni już wiedzą, co mają robić po prostu. To są tylko klienci, tak, ale współpracuję z tymi 6 osobami i tak jak mówię, to jest bardzo indywidualne, dopasowane do każdej z tych osób. Praca, jak one mogą, i patrzymy, co chcą osiągnąć, w jakim czasie i indywidualnie z każdym, a resztę czasu poświęcam na pozyskiwanie nowych klientów i partnerów biznesowych. A jakie są twoje plany rozwoju, powiedzmy, na najbliższy okres czasu? Nie wiem, rok, 2, 5. To na pewno firma właśnie marketingowa. Tłumaczenia są właśnie takim moim dodatkowym jakby zajęciem i to tak jak jest, tak będzie. Raczej nie mam w tym kierunku planów rozwoju. Te tłumaczenia, powiedzmy, ile procent całości zajmują? 30%? To zależy. Tłumaczenia? Okay. To nie ma właśnie, bo jednego dnia mam 4 spotkania, a innego 0, więc to jest właśnie też takie nieprzewidywalne trochę. Ale to tak jak jest, to zostaje, ale chcę się rozwinąć właśnie w marketingu i chcę pomóc kolejnym osobom się rozwijać, co mi pozwoli jakby wejść na kolejny etap awansów i rozwojów. To jest dla mnie najważniejsze. Czyli ta twoja watacha może być jakby nieograniczoną ilością osób, tak? Tak, tak. Nie ma żadnego ograniczenia. No limit. No właśnie, a powiedz, czy jakieś książki, podcasty, nie wiem, filmy, czasopisma, kanały na YouTubie? No ja jestem bardzo książkowa, więc na pewno książki. Uciekł mi tytuł. Na pewno Robert Kiyosaki ma fajny biznes XXI wieku albo Bogaty, biedny ojciec. Bardzo fajne porównania. Jest też Harv Eker, jego książka Bogaty albo biedny, różni mentalnie. To też właśnie daje do myślenia bardzo, że dlaczego jedni są bogaci, a drudzy są biedni. Zresztą ja nie dzielę świat na biednych i bogatych, tylko na tych, co doceniają to, co mają i na tych, co nie doceniają tego, co mają. Dobrze, a jakieś filmy na przykład? Albo podcasty?
Podcastów raczej nie słucham. Na YouTubie chyba Wieczorek, tak czasami Maciek Wieczorek. Osoba... To jest ten ekspert w Bentleyu? Tak, ekspert w Bentleyu. Kojarzę. Z coachów to Kamila Rowińska bardzo do mnie przemawia, albo coach Mike. Nie jest dla każdego, bo on ma taki charakterek i nie uwija w bawełnę. Zresztą jego książka Róż dupę też jest fajna, bardzo polecam. No ja też jestem osobą, która może teraz wyglądam na taką spiętą i poważną, ale nie biorę życia zbyt poważnie. Lubię się bawić, lubię żartować i lubię właśnie też mieć w swoim zespole osoby, które też biorą z życia to, co najlepsze. Dobrze. Tak jeszcze mi się przypomniało, że miałem cię o to wcześniej zapytać. Jakie są twoje ulubione strategie marketingowe, które stosujesz? Dobre pytanie. Nie wiem, chyba nie mam żadnych strategii marketingowych. Być obecną w social media i ogólnie, jakby właśnie też offline'owo, żeby ludzie mnie poznali, zaufali mi właśnie, może coś takiego. Chyba innej strategii nie mam. Dobrze, a takie pytanie hipotetyczne. Co byś zrobiła, gdyby pewnego dnia ktoś wyłączył internet? Wow, no. Nauczyłabym się kolejnych umiejętności. Czyli poszerzyłabym swoją strefę komfortu o offline. Poznawanie ludzi. Wrócilibyśmy pewnie do początków, jak się ludzi Dokładnie. poznaje. Do tego, co było 20 lat temu. Tak. No nie przeraża mnie to za bardzo. Ogólnie jakby zmiany mnie nie przerażają. Wiem, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zawsze w tym, co się dzieje, można czegoś nowego się nauczyć i można coś dla siebie wyciągnąć. Ja bym chciała wszystkim życzyć więcej odwagi w spełnianiu swoich marzeń. Bardzo jesteśmy zamknięci i ograniczeni. Wydaje nam się, że coś jest niemożliwe, a niemożliwe jest tylko w naszej głowie. Jeżeli coś chcemy i prawdopodobnie nauka czegoś nowego wymaga czasu i tak sobie myślimy, o Boże, 5 lat, 10 lat, no co ty, ale ten czas i tak minie. Teraz dobrze by było się zastanowić, o czym marzyliśmy na przykład 5 lat temu i czego do tej pory nie zrealizowaliśmy. Tak, a ten czas już minął. Gdybyśmy zaczęli wtedy, gdzie byśmy byli dzisiaj. I żeby niczego nie żałować. Czytałam kiedyś taką fajną książkę Kto ukradł mój ser, taka zabawna. Ale w tej książce było takie zdanie. Co bym zrobił, gdybym się nie bał? I kiedy mam jakieś wyzwania, to sobie właśnie zadaję to pytanie. Obecnie jestem na etapie czytania książki Zasady zwycięzców. Absolutnie polecam. To jest geniusz, Biblia dla przedsiębiorców, po prostu rewelacja. Okay. Jest kilka takich książek, które ja bardzo lubię czytać i szczególnie właśnie książki rozwojowe. No nie tylko, ale jest kilka takich książek, które śmiało bym poleciła osobom, które chcą się rozwijać. Zakończenie segmentu przedsiębiorczości i przejdziemy do drugiego bloku. To trochę luźniejszego, takiego, żebym ja mógł ciebie bardziej poznać. Okej, zapraszam. Podsumowanie krótkie. Na zakończenie jako przedsiębiorca mogę doradzić, że stać się przedsiębiorcą może każdy. Spełniać swoje marzenia może każdy i życzę właśnie tej odwagi, żeby swoje marzenia spełniać, nieważne jakiekolwiek by były, żeby słuchać swojego serca, tego co my chcemy, dopasować to do siebie, nie słuchać innych osób. Często popełniamy ten błąd, idąc po radę do koleżanki, kolegi, co on o tym myśli. No a skoro on nie jest osobą przedsiębiorcą, jak może ci pomóc? To jak może pomóc? Dokładnie. Też mam taką zasadę, że o poradę pytam tylko osób, które osiągnęły co najmniej tyle, ile ja chcę osiągnąć. Więc nie pytać może o zdanie, ale próbować samemu i kreować swoje życie. Nie oddawać tego w ręce przypadku, losowi, zobaczymy co się wydarzy, tylko
postawić sobie konkretne cele, jak chcemy, żeby nasze życie wyglądało. Jasne. Dobrze, powiedz mi, może trochę pytanie będzie nawiązywało do poprzedniego segmentu z przedsiębiorczością, ale jakie są twoje największe cele życiowe, największe marzenia, które są jeszcze niezrealizowane? Już nie mówimy o tych, co zrobiłaś, tylko tak sięgnijmy trochę w przód. No na pewno rozwinięcie właśnie marketingu, dalej pójście do przodu, ale to się chyba nigdy nie skończy, bo tam zawsze będzie niedosyt. Coś do zrobienia, tak. Zawsze coś nowego. do zrobienia i chciałabym się rozwinąć w tym kierunku, bo wiem, jak dużo już mi to dało. I nie mam jakiegoś takiego konkretnego celu, który bym chciała w sumie zrealizować, tylko dalej się uczyć, dalej rozwijać w tym kierunku. A co według ciebie jest najważniejsze w życiu? Szczęście czy sukces? Balans między wieloma kategoriami życia, bo jeżeli mamy sukces, ale nie mamy, nie wiem, miłości, to będziemy nieszczęśliwi. Będziemy mieli pieniądze, ale nie mamy zdrowia, to będziemy nieszczęśliwi. Czyli taki balans między finansami, zdrowiem, miłością, relacjami z rodziną, z przyjaciółmi. Takie feng shui trochę życiowe. Zen. No i drink na weekend, no co? No tak, dla rozluźnienia, tak? Dobrze. A czy masz jakieś marzenia podróżnicze? Lubię podróżować, ale jestem beznadziejną organizatorką i na szczęście mam ludzi dookoła siebie, którzy się tym zajmują zawsze i mogę na nich liczyć. Jestem osobą, która jest zawsze na tak. Jest jakaś akcja, coś do zrobienia, nie wiem, wchodzimy na Kilimandżaro, jest tak, ja idę tylko, wiesz, jak jest to zorganizowane przez kogoś innego, to ja dołączam. Dobrze, a jakie miejsce byś chciała najbardziej odwiedzić? Dobre pytanie. Ostatnio bardzo Tajlandia, gdzieś tam mi się pojawiała, ale również nigdzie nie byłam w Egipcie, takie Grecja. Bo wiele miejsc w sumie też już zwiedziłam. I jakie najbardziej ci się podobało z tych, które zwiedziłaś? Rzym. Przepiękne miejsce historyczne, dużo do zwiedzania. Byłyśmy na weekend w sumie z moją przyjaciółką. W Watykanie też byłaś? Byłyśmy, tak. Też w Watykanie. Ona organizowała wycieczkę. Przeszłyśmy cały chyba Rzym z buta prawie. Coś pięknego. Piękna pogoda, dobre jedzenie. A lubisz też czasami takie wycieczki gdzieś trochę poza cywilizację? Bardzo. Ogólnie lubię ekstremalne, ale też, jak to się mówi, gdzie nie ma luksusu. Tak, lubię namiot, właśnie namiot, plecak, iść do lasu, gdzie nie ma czyli ludzi, sprzętu. Bardziej kontakt z naturą wtedy, tak? Tak. Okay. Moim jednym z hobby jest też wspinaczka Via Ferrata. Z ekipą wspinamy się właśnie na skałach. Też kiedyś nie pomyślałabym, że będę to robić, bo nadal jak patrzę na ludzi, jak się wspinają, to sobie myślę, ja cię kręcę. A jak jestem tam razem z nimi, to jest niesamowite uczucie. No właśnie, dobrze. Fajnie, że powiedziałaś. Opowiedz więcej o tym. Jak to się zrodziło w tobie w ogóle? Członkowie z ekipy w sumie, ze znajomych. Namówili cię? No oni jakby to robili. Próbowali, o tak. I ja byłam z nimi, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No i koleżanka pożyczyła mi swój sprzęt, żebym przeszła kawałek jakby tej góry. I weszłam chyba z 3 metry do góry. Wszystko mi się trzęsło, co było możliwe w moim ciele. Byłam tak przerażona, ale w tym momencie zrozumiałam, że ja chcę to robić. To są tak skrajne uczucia. I pierwszą ferratę, na którą poszliśmy, jedna jakby... A, to można wyciąć. Na pierwszą feratę, jaką poszliśmy z ekipą, ja, kolega i koleżanka,
Jak podjechaliśmy do góry, no to była taka skromna, taka niewielka ta góra była. No i mówię, o fajnie, na początek dla mnie, no to będzie okej. No i wejście do tego było przez takie metrowe jakby dziurę w skale. Mieliśmy taki specjalny kod do tego. I się okazało, że ferrata zaczynała się po drugiej stronie tej skały. I tam zaczynaliśmy ferratę jakieś 15 metrów nad ziemią. Jak ja to zobaczyłam, Wow. to wszystko po prostu we mnie się trzęsło. Jak kolega szedł pierwszy, Łukasz, i jak wszedł na tą ferratę, to tylko dziewczyny, trzymajcie się. I ja mówię, ja nie idę. Ja mówię, weź mnie wypuść. Ja mówię, ja wracam do domu. Ale nie, no powiedziało się A, to trzeba powiedzieć i B, więc weszliśmy. Straszne. No przerażająca w ogóle wysokość, masakra. Wchodziliśmy jeszcze do góry po schodkach. Potem szliśmy wzdłuż tej skały. To ja szłam po prostu przy skale, tak buzia przy tej skale, tak blisko, żeby tylko nie patrzeć w dół. I aż później mi się śniła ta skała. Pamiętam, jak wróciłam do domu, zamknęłam oczy i miałam skałę przed oczami. Ale to było jedno z przeżyć, które przełamały moje jakieś tam strachy, bo jak szliśmy w jedną stronę, no to byłam bardzo przerażona. W ogóle tam kolega dzwonił do córki, rozmawiał przez telefon. Ja mówię, Boże, jak on ma w ogóle odwagę, żeby ten telefon wyjąć z kieszeni. Ja to po prostu tak się kurczowo tu trzymałam. Ale że brakowało nam jednego sprzętu, tyrolki, żeby zjechać, musieliśmy wrócić z powrotem. Dobrze było, że nikogo nie było poza nami, że nie było problemu. I kiedy wracaliśmy, przełamał się we mnie strach. I po prostu się odwróciłam plecami do tej góry, patrzyłam w dół i w ogóle się nie bałam. To było niesamowite. Wtedy zrozumiałam, że kiedyś skoczę na bungee. O, to jest jedno z wyzwań moich, które musiałabym zrobić. Skok na bungee albo ze spadochronu. No, ale wróciliśmy i zakochałam się w tym sporcie. Tylko teraz ciężko jest mi jakby zaskoczyć. Ostatnio też byliśmy w Szwajcarii. I to była dość taka Ale lightowa. co, głównie Alpy, czy też inne góry? Ja jadę tam, gdzie oni jadą. Okay. Tak jak mówiłam, ja nie organizuję, nie umiem. Oni organizują, ja jadę. Pomówcie Dobrze. gdzie, jaki sprzęt zabrać. I kiedy? I kiedy, dokładnie. Wtedy robię sobie wolne w kalendarzu, nie ma żadnych spotkań. Jedziemy. Ale mam jeszcze inne ciekawe hobby. Możesz zapytać. Pytam, opowiadaj. Lubię morsować. O. To też jest jeden z takich sportów dość sprzecznych. Jakby uczucia są sprzeczne z tym, co się robi. I sama to jest bardzo dobry przykład tego, że często hejtujemy coś, czego nie rozumiemy. I sama jak patrzyłam na morsów, zresztą koleżankę, która bardzo długo morsowała, to sobie pukałam się w głowę, mówię, Boże, przecież zimno, jak oni wchodzą z tej lodowatej wody. Ale kiedyś przez przypadek sama spróbowałam tego. Znaczy przez przypadek, że wpadłaś do zimnej wody, czy? Nie, koleżanka, która szła na morsowanie, była u mnie na kawie. No i tak sobie I rozmawialiśmy. cię? Nie. Zażartowałam do mojego partnera, że idę z Olą morsować. A on mnie wyśmiał. Mówi, ty pójdziesz morsować, bo ja nie lubię zimna. A ja tak, zadziałało jak płachta na byka. Mówi, co, ja nie pójdę? Poszłam, wzięłam kostium, ręcznik i poszłam morsować. Niesamowite uczucie. Adrenalina. To jest ból połączony z przyjemnością. No, bardzo fajne. I też uważam, że każdy, jeżeli się nad tym zastanawia, to powinien co najmniej sam spróbować. Bo gdy się wchodzi do tej zimnej wody, to faktycznie to tak szczypie, kuje, zatyka dech w piersi, nie da się oddychać. A po chwili już robi się ciepło. Ty też morsujesz? Nie. Ale faktycznie, po chwili robi się lżej, cieplej. Wiesz co, nigdy nie próbowałem, bo nawet nie miałem okazji. Myślałem nad morsowaniem, dużo o tym czytałem, interesowałem się. Nie wiem, czy słyszałaś też o metodach Wima Hofa, więc jest mi to wszystko znane, jest mi to bliskie, aczkolwiek nigdy nie morsowałem. Może kiedyś spróbuję. Tylko właśnie też mi brakuje takiej teamu, no bo sam nie pójdę, bo to tak trochę... To zapraszamy do Helmond. No w Helmond to za daleko, ale... Troszkę daleko, no właśnie. W Hadze, nad morzem. Albo gdzieś jakieś jeziorka tutaj bliżej.
Na pewno się jakaś Na ekipa pewno. znajdzie. Muszę poszukać, zrobić jakiś research, czy... To jest coś takiego właśnie, co jest sprzeczne z uczuciami jakby. Niby ja nie chcę tego robić w ogóle, bo to nie jest przyjemne, ale jak już pójdę i jest ta adrenalina... A czy też masz tak, że po morsowaniu przez tam parę następnych godzin masz jakiś taki przypływ mega energii, tak? Tak. Jest przypływ energii, jest cieplej w ogóle, Mhm. bo... Tak, bo to organizm się trochę przestawia Tak, wtedy i to na... trwa jakby też kilka dni. Do 3 dni po morsowaniu jest mi ogólnie dużo cieplej. I tak jak osoby mówią, ale ja nie lubię zimna i tak dalej. Ja mówię, ja też nie. Dlatego tym bardziej właśnie powinno się to zrobić. To też prawdopodobnie nie jest dla każdego, bo jak są czasami osoby, co dołączają do nas nowe i wchodzą do kostek na przykład i mają paraliż, nie mogą w ogóle wejść. To jest też ciekawe, że można poznać samego siebie, jak twój organizm reaguje, Dokładnie. co się wtedy wydarzy i to jest taki moment, kiedy jesteś tu i teraz. Ale To właśnie jest lepiej tak niesamowite. na hura wejść do tej zimnej wody, czy jednak tak stopniowo, delikatnie i zanurzyć się Chyba centymetr po centymetrze? stopniowo, bo... Zresztą chyba nie można tak naraz, nie? Bo to trzeba się jakoś tak trochę z tą Prawdopodobnie- wodą zaprzyjaźnić, z tą temperaturą bardziej. Tak. To znaczy, no są jakby ci już tak bardzo rozwinięci, co wskakują od razu do takiej Mhm. zimnej wody, no No, ale tylko na trzeba pewno mieć to jest to doświadczenie. doświadczenie, tak. Bo no to jakby nie patrzeć, płuca się zmniejszają, jak jest takie zimno i nie da się oddychać. Tak. Więc tak, no, proponowałabym na początek na spokojnie. Spokojnie, dokładnie. Ja w ogóle też interesowałem się nie tyle też morsowaniem, zresztą to chyba Wim Hof o tym mówił, że w ogóle przebywanie w niskich temperaturach. Więc ja też tak starałem się, może nie, że w domu otwierałem okna w zimie i żeby aż tak Budować rzeźko bałwana. było. Iglo ale- zbudujemy sobie w salonie. Ale zawsze starałem się, w ogóle mam wrażenie, że moja tolerancja na zimno jest duża. Więc, ale to już tak, Predyspozycje są. chyba tak, to już od dziecka miałem tak, że w zimie aż tak zimno mi nie było jak innym. O. Twój ulubiony bohater fikcyjny. Może być filmowy, książkowy. Robert Langdon, Dlaczego? książkowo-filmowy. Bardzo lubię serię Dona Browna. Te wszystkie książki są połączone, takie troszeczkę fikcji, właśnie troszeczkę realności. Mhm. No i bardzo to lubię. Okej. Innych to... Jako dziewczynka uwielbiałam Natalię Oreiro i Zbuntowanego Anioła. Pamiętam te czasy. Ale teraz już się nie da tego oglądać. Kiedyś chciałam do tego wrócić. A w ogóle mojej jest córce- jeszcze to? Na YouTubie jest, no, znalazłam. Chciałam to puścić mojej córce, mówię, patrz na czym twoja matka się wychowała, ale nie dało się tego oglądać. Dlaczego wybrałaś Holandię? Co ci się w tym kraju podoba najbardziej? Na początku jak I co wybrałam, nie podoba? to ja przyjechałam stąd z Włoch. Tak naprawdę wcześniej 5 lat mieszkałam we Włoszech, na Sardynii. Stąd znajomość języka włoskiego. Tak, zgadza się. Przepiękny kraj, przepiękny język, aczkolwiek Sardynia sama w sobie to tylko na wakacje. Na pewno nie dla mnie do życia, bo no, jestem kobietą, która ma swoje zdanie i niestety tam panuje coś takiego, że oni kochają kobiety, każdy przyniosą ci nawet kwiaty na ulicy i w ogóle jaka jesteś piękna i cudowna, ale masz robić to, co oni ci mówią. No i tutaj powstawał zgrzyt, ponieważ ja w każdym miejscu pracy gdzieś tam musiałam swoją pozycję wypracować, ale na wakacje bardzo, bardzo polecam. I z Włoch przyleciałam tutaj, bo tu mieszkała już moja siostra jako au pair. Na początku nie, a potem już pracowała właśnie w tym zakładzie produkcyjnym i ściągnęła mnie jakby tutaj do pracy. No i tak zostało w sumie od pracy do pracy. Polubiłam bardzo tą kulturę. Jak zaszłam w ciążę, to od razu zaczęłam się uczyć języka. Nie wyobrażałam sobie, żeby moje dziecko na przykład tłumaczyło mi u lekarza. Wiedziałam, że jak pójdzie do szkoły, to od razu no ja chcę, żeby moje córki były ze mnie dumne, żebym była dla nich przykładem. Nie tobie pomagały zrozumieć. Tak. One zawsze były dla mnie motorem do działania.
często ludzie mówią, ale ja mam dzieci, nie mogę. Mówię, no właśnie dla nich, tak? One dla mnie są największą motywacją. No i zaczęłam się uczyć języka. Kupiliśmy dom. Zaczęłam poznawać tą kulturę. Bardzo lubię Holandię. To jest moje miejsce na świecie, na chwilę obecną przynajmniej. Lubię ich podejście do życia, jak podchodzą do różnych spraw, logikę w myśleniu. Może nie zawsze, tak? Wiadomo, że jak idziesz do Hausarza i ci daje na wszystko paracetamol, tak. Polacy są z tym niezgodni, ale ja jakby już to zrozumiałam i zaakceptowałam i uważam, że oni tutaj właśnie paracetamol używają jak antybiotyk my w Polsce. I no bardzo, bardzo lubię tą kulturę. Nigdy nie spotkałam się z czymś takim, że jestem Polką, że mam gorzej jakoś. Zero dyskryminacji. Okay. No naprawdę, nie wiem, czy to jakiś przypadek, ale nigdy się nie spotkałam z czymś takim. Zawsze, nawet jak na początku z angielskiego dukałam parę słów po holendersku, to wszyscy super, ładnie mówisz, super, świetnie, a ja sama wiedziałam, że to absolutnie, tak? Nigdy nie spotkałam się z tym, żeby Holender mnie wyśmiał za błąd w mówieniu, a no gdzie my mamy taką tendencję, tak, że no jest to dla nas zabawne, jak ktoś się pomyli i też z tego wynika pewnie, że większość osób jakby boi się w ogóle zacząć mówić, bo boi się być wyśmianym, a Holendrzy absolutnie nie mają w ogóle takiego podejścia. Nawyku nie mają chyba, właśnie bardziej wspierają niż wytykają błędy. Tak. I wszędzie, gdzie pójdziesz, nie wiem, do jakiegoś urzędu, to nie ma czegoś takiego, że coś jest oczywiste. Tak jak, nie wiem, pójdę do polskiej ambasady i wypełniam druk na paszport i się pytam, co ja mam tu wpisać, a pani do mnie w okienku mówi, to co, pani nie wie? Mówię, no, nie codziennie wypisuję no i skoro pytam, to znaczy, że nie wiem, tak? A w Holandii w żadnym, a spotykam się z tym codziennie, tak? Bo jako tłumacz wszędzie dzwonię, pytam i tak dalej. Nigdy nie spotkałam się z czymś takim, żeby ktoś był niemiły, aczkolwiek no faktycznie no, na palcach jednej ręki mogłabym policzyć takie sytuacje w 13-letnim tutaj moim okresie bycia w Holandii. A czy są rzeczy, które jednak ci się nie podobają w Holandii? Nie. Nie ma? Nie ma. Nie ma żadnej chyba takiej rzeczy. A co cię najbardziej zaskoczyło, jak się przeprowadziłeś do Holandii? Pozytywnie powiedzmy. Takie czystość, poukładanie, właśnie taka logika we wszystkim. A jest jedna rzecz, która mi przeszkadza. Holendrzy idą bardzo zasadami. Jak coś jest tak powiedziane, tak jak mówiłeś na początku, z tą takim okresem, gdzie trzeba było się kłócić i tak dalej, i że oni wszyscy jakby ciemno za tym szli, tak? Bez jakby myślenia obok i poddawaniu tego w dyskusji. No to mnie bardzo zaskoczyło. Ale mi się wydaje, że w każdym aspekcie życia naprawdę to widać. No chociażby, nie wiem, jedziesz autostradą, gdzie jest ograniczenie do 100, no i 95% wszyscy jadą te 100. No, to znaczy to też jest jakby dobre, tak? No bo, ale no właśnie w tym okresie akurat jak były te kłucia i tak dalej, no to no... Tak, to wszyscy tłumnie szli. Tak. Ja niestety poddałam w to wielką wątpliwość i to mi jedynie jakby wtedy przeszkadzało. No właśnie i też mi się wydaje, że trzeba niektóre rzeczy samemu weryfikować, a nie tak ślepo iść za tłumem. Co uważasz za największą zmianę w sobie od czasu, jak byłeś nastolatką? To się możesz zastanowić. Odpowiedzialność, praca nad sobą, że wszystko, może nie wszystko, ale dużo zależy ode mnie i właśnie to, na co mam wpływ, żeby się na tym skupić. Chyba taka filozofia życia może. Wierzę w przyciąganie, energię i w to, że mogę wszystko, co sobie zaplanuję, tylko trzeba się pewnych rzeczy nauczyć, dać sobie czas. Pamiętasz swój najszczęśliwszy moment w życiu?
Kiedy się urodziły moje córki? Czyli 2. Kiedy kupiliśmy dom? Kiedy zrezygnowałam z etatu? No więcej by ich było. Wigilia z całą rodziną? Sporo jest takich sytuacji. Poranna kawa w ciszy, kiedy jeszcze wszyscy śpią? To jest najszczęśliwszy moment w ogóle, wiesz. Jutro codziennie jest lepszy. A gdybyś mogła zmienić jedną rzecz na świecie? Nie wiem, czy jest... Pewnie zmiana jakiejś rzeczy poniosłaby konsekwencje w czymś innym. Wydaje mi się, że świat jest idealny, tak jak jest, różny. Wszystko nas czymś zaskakuje, czegoś możemy się nauczyć. Czyli uważasz, że jest balans jakby w naturze, we wszystkim, co nas otacza i nie trzeba nic zmieniać? Chyba nie. Też trudno jest jakby niektóre rzeczy powstrzymać, tak? Tak jak technologia i człowiek, który cały czas chce czegoś więcej. No chyba to też jest częścią właśnie tego świata. Może żeby się nie zatracić w tym wszystkim, właśnie żeby ten balans był właśnie między technologią mimo wszystko, a naturą. No właśnie, a odnośnie technologii, jakie są twoje takie przemyślenia, spostrzeżenia odnośnie internetu w dzisiejszych czasach? Bo o hejcie już wspomnieliśmy dzisiaj. Jest to duża pomoc, ale też duże zagrożenie. Wydaje mi się, że jak troszeczkę ze wszystkim, tak? Więc można wykorzystać internet dobrze, a można go wykorzystać źle. I żeby po prostu być świadomym może tego, jak tego się używa. Szczególnie dla dorosłych. A jakie według ciebie mogą być zagrożenia, jakie może nieść ze sobą internet? No na pewno dla dzieci. Jeżeli my jako rodzice nie ograniczamy tego dostępu. No właśnie, jesteś mamą. W jakim wieku są twoje córki? 6 i 11. Czyli 11 to już powoli wchodzi w świat internetu. Oj, powiem ci, że ona tam szybciej była, niż ona się z telefonem urodziła po prostu. No właśnie, i jakie widzisz ewentualne zagrożenia? Albo jakieś rady, wskazówki dla innych rodziców, żeby no właśnie chronić to trochę dziecko? No ja uważam, że no nie da się tego jakby uniknąć, tak? Moja córka telefon posiada, ale ma ograniczony ten telefon i staram jej się mówić dlaczego, tak? Staram jej, żeby była świadoma, żeby umiała właśnie wybierać, tak? Dlaczego jest ograniczony ten telefon, że jest to po prostu dla niej niezdrowe, jakie zagrożenia tam się budują, no bo kiedyś właśnie słuchałam taki bardzo fajny wywiad. Dać dziecku telefon to tak jak dać mu kluczyki do samochodu i niech jedzie, tak? Przecież tam jest tyle zagrożeń. Dokładnie. Może wszystko tam zrobić, znaleźć i przeczytać. Tak. Jakby ograniczyć w ogóle, no to też no nie jest dobre, no bo jest to część jakby naszego życia, tak? No bo myślałam o tym już, żeby jakby w ogóle nie korzystała z tego. Zresztą twórca iPadów, pomimo tego, że tak cudowne są te urządzenia, swoim dzieciom nie pozwala ich w ogóle używać, z tego co się dowiedziałam. A czy nie myślisz, że taka sytuacja by spowodowała też hejt, ale ze strony mojego dziecka, rówieśników, którzy by wyśmiewali to dziecko, że o, nie masz telefonu? Być może, aczkolwiek no pewnie jakby się coś takiego zdarzyło, to byśmy nad tym myśleli. Jakby nie wiem, nie martwię się na zapas. No ona już też gdzieś tam razem z tymi rówieśnikami ten telefon dostała, ale tak jak mówię, w bardzo ograniczony sposób. No bo to jest bardzo przykre. No ja jestem uzależniona od telefonu, wiem o tym. Ja zdaję sobie już z tego sprawę. Ale to chyba każdy z nas, to już nie ma co się oszukiwać. Tylko właśnie pytanie, czy my zdajemy sobie z tego sprawę, to jest najważniejsze. Bo jak widzę te dzieci z tymi telefonami w ręku, one nie wiem, nawet tańczą albo się bawią na placu zabaw, ale cały czas z tym telefonem w ręku, to jest dla mnie tak przykre i staram się mojemu dziecku to wyjaśnić, jakby pokazać, wytłumaczyć, żeby ona sama umiała dokładnie podjąć tę decyzję. I ona teraz często sama jakby, kiedy nie widzi tej granicy już jak za długo jest na tym telefonie, ale ja jej jakby zwrócę na to uwagę, to ona sama potrafi ten telefon
odłożyć na szafę w ogóle, żeby jej nawet nie rozpraszał, nie korcił. Więc uważam, że rodzice powinni mieć odpowiedzialność za to i świadomość. Uczyć swoich dzieci świadomości tego, co to jest i jaki to ma na dzieci wpływ, a nie bać się tego, jak dziecko zareaguje, bo my często jako rodzice, bo jak jej zabiorę telefon, to jest histeria. No i trudno, trzeba to przejść. Czyli rodzice bardziej traktują tak, że zabiorę ci telefon, to będzie forma kary dla ciebie. Też. I to faktycznie wtedy nie dziecko działa. też traktuje, że telefon to jest nagroda. Tak, dokładnie, tak. I trzeba sobie zadać właśnie pytanie, czy to działa wtedy. I żeby to dziecko po prostu nie bać się tej histerii. No dobrze, dziecko będzie histeryzowało, wytłumaczysz mu dlaczego i żeby było właśnie świadome, żeby oni potrafili. To jest moim jakby życiowym celem jako mamy, żeby moje córki potrafiły same podejmować decyzje. Nie ja za nich i nie, że ja im zabieram problemy czy kłody spod nóg, tylko żeby one wiedziały, jak na to reagować w przyszłości, żeby były samodzielne. Czy masz jakąś złotą myśl, którą byś tak chciała przekazać na koniec? Albo odnośnie biznesu, prowadzenia własnej firmy, może jakaś twoja cenna lekcja, albo może jakaś taka złota myśl, która będzie podsumowywała całą naszą dzisiejszą rozmowę. Czy wulgaryzmy są udostępniane? Śmiało, to nie jest podcast przeznaczony dla dzieci, więc możesz wyżyć się. Ja mam takie życzenie dla wszystkich właśnie, żeby mieć odwagę spełniać swoje marzenia, nie tylko w strefie biznesu, ale i w strefie prywatnej. Balans, tak jak we wszystkich, starać się dążyć do tego, żeby mieć balans w życiu. Nie mam jakiejś takiej złotej chyba rady. Wziąć odpowiedzialność za swoje życie, że to, gdzie jesteśmy teraz, jest wynikiem naszych poprzednich wyborów i być świadomym tego, że życie nie jest takie, jakby nie uznaję tego słowa, jakby zdania, bo takie jest życie. Życie jest takie, jakie sobie sami zbudowaliśmy. Dokładnie. Swoim tylko trzeba być decyzjami. z tego świadomym, dokładnie szerzyć tą swoją świadomość i wybierać w swoim życiu to, co się chce. Także drodzy widzowie, drodzy słuchacze, weźcie życie w swoje ręce i budujcie je takie, jakie chcecie. Amen. Amen. Ja zapraszam do subskrypcji, do łapek w górę i zapraszam również do kolejnego podcastu, który już będzie za tydzień. Dziękujemy. Do widzenia. Cześć. Cześć.